Na ostatnią chwilę przyszliśmy, więc widzę, że nasza prezentacja jest trochę ściapciana. Mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzało, bo do prezentacji podeszliśmy dosyć w sposób... Będziemy wam prezentować coś metodą Goebbelsowską, to znaczy będziemy pokazywali gify, które się będą powtarzały. Mam nadzieję, że jakiś przekaz podprogowy się Wryją pojawi. wam się w mózg. I coś z tego, co powiemy, wam się w mózg wpadnie i zapamiętacie to. Wydaje mi się, że będziemy mówić o tym, jak prowadzić własne studio. Mamy małe studio projektowe. Dziewczyny mówiły tutaj o zarabianiu hajsu. Tak, do tego służy to studio, ale też wam powiemy, że nie tylko do tego, że te korzyści płynące z posiadania i prowadzenia studia są nie tylko wymierne w postaci pieniędzy, ale też inna idea chyba wychodzi często po studiach od studentów, świeżo upieczonych absolwentów, po co to studio ma być. My byliśmy w takim wieku, że jeszcze nie myśleliśmy o tym, że chcemy być strasznie bogaci, po prostu chcieliśmy robić fajne rzeczy. Ale to może Ula zrobi wprowadzenie, kim my w ogóle jesteśmy. Wracając do początku, jesteśmy Syfon Studio, to jest Filip, ja jestem Ula i jeszcze chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie. To jest super, że możemy tu z wami być. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, naprawdę wielkie brawa dla Olgi i Pauli jeszcze raz za organizację całego wydarzenia. Naprawdę dziękuję. Jesteśmy studiem z Warszawy. Zajmujemy się projektowaniem identyfikacji wydarzeń, projektujemy ilustracje, plakaty, książki. Naszymi klientami są często fundacje, są instytucje jakieś państwowe, instytucje publiczne. Galerie. Tak, projektujemy również dla galerii, dla takich, często mamy do czynienia z projektowaniem dla firm takich startupowych. Staramy się, żeby nasza praca cały czas nie była tylko taką standardową pracą od 8 do 16, kiedy przychodzimy i wykonujemy tyle, ile trzeba, nic więcej i mówimy dziękuję. My wychodziliśmy z takiego założenia, zakładając nasze studio, że chcemy robić to, co lubimy. Może pójdę kawałek dalej. Zostaliśmy zaproszeni też dlatego, że jako jedni z niewielu naszych znajomych zdecydowaliśmy się na założenie firmy przy okazji tego całego zamieszania, jakie się działo zaraz po studiach. Tak? Znaczy my skończyliśmy Akademię Sztuk Pięknych i zastanawialiśmy się, co robić. Wy macie o tyle szczęście, którego mam wrażenie my nie mieliśmy, że za naszych czasów takich konferencji było naprawdę, można je było policzyć na palcach jednej ręki. Wiele rzeczy z tych, którymi wy dysponujecie, tych narzędzi, jak Behance, jak STGU, które wtedy dopiero raczkowało, no my nie mieliśmy do tego takiego łatwego dostępu. Dlatego być może przyda wam się ta wiedza, którą my wam przekażemy, bo my popełniliśmy wiele różnych błędów po prostu z niewiedzy. To znaczy nas na Akademii nie uczono żadnych rzeczy związanych z biznesem, z tym, co mamy robić po Akademii. Robiliśmy piękne plakaty, kurcze, których nikt od nas potem nie chciał, co było dla nas dużym problemem. Dla nas i dla kilku roczników, które ja pamiętam, dzisiaj z tych roczników, ja mam wrażenie, że jakoś sobie poradziliśmy, bo z tych roczników wyszło wiele ciekawych, nie firm, ale studiów, projektantów graficznych. Być może znacie na przykład to studio, albo Poważne Studio, albo takie dwie nasze koleżanki ilustratorki z Acapulco Studio. Agata Dudek i Gosia Nowak. Naprawdę jakby robią kawał dobrej roboty, ale być może też dlatego my zostaliśmy zaproszeni, że jako jedyni z tej grupy założyliśmy firmę i staramy się ją prowadzić. I o tym chcemy opowiedzieć, niekoniecznie to jest najlepsze wyjście, jeszcze się to weryfikuje. Nie wiemy, kto zrobił lepiej, kto będzie miał emeryturę, a kto nie będzie miał, to się okaże. Tak, też może powiemy, że zaraz po nas wystąpi pani, która się lepiej od nas orientuje w tych wszystkich jakby sprawach technicznych, sprawach finansowych. I jeżeli macie pytania takie stricte biznesowe, stricte finansowe, Formalne. stricte papierologiczne, no to pytania nie do nas, bo my staramy się to spychać na ludzi, którzy to za nas robią, ale my chcemy wam pokazać takie prowadzenie firmy, ale od tej strony takiej powiedzmy ludzkiej, tak? Znaczy jak z tym przeżyć, jak nie stracić zbędnego czasu. Wydaje mi się, że to, co najważniejsze, co z tego wykładu powinniście, jakby, nie wiem, może powinniście, no, możecie przyswoić, to, że biznes i prowadzenie i studia, i biznesu no jakby łączy ze sobą, znaczy dzieli wasz czas między to, kiedy projektujecie, kiedy zajmujecie się tym, co my lubimy, tak? A tą sferą, która wam zżera czas i to bardzo, no która po prostu skupia się na tym, żeby to obsłużyć od strony
papierowej, od strony faktur, od strony umów, coś, czym my, kończąc studia, nie wiedzieliśmy, że będziemy musieli się zająć. Tak, Ula? Początki naszego studia były dosyć śmieszne i to też a propos takiego przejścia z tego dosyć amatorskiego bycia studentem, freelancerem, amatorskiego w tym sensie, że ja wysyłając portfolia do różnych wydawnictw byłem traktowany jako student, który zrobi ile wersji projektu, tyle ile trzeba i byłem traktowany dosyć niepoważnie. Pewnie znacie takie podejście, że nasz zawód to jest bardziej trochę jak hobby niż jak zawód, że ja zawsze przytaczam anegdotę, mój tata jest dyrygentem chóru i ma kolegę śpiewaka, który przedstawiając się mówi: dzień dobry, czym pan się zajmuje? No ja śpiewam. I jest odpowiedź: no ja też śpiewam pod prysznicem, ale czym pan się zajmuje, prawda? Jaki jest pana zawód? I w naszym wypadku też często spotykaliśmy się z takim podejściem. Tak, ja też powiem może taką jedną anegdotę z takiego przejścia z pracy pod własnym nazwiskiem do przejścia, znaczy do jakiej takiej decyzji, że zakładamy studio. W każdym razie założyliśmy studio, założyliśmy stronę i jakoś po tygodniu od czasu, kiedy działaliśmy, jeszcze mieszkaliśmy u moich rodziców. To było takie jedno moje łóżko i dwa takie rozkładane materace. Wyglądało to mega nieprofesjonalnie i pewnego dnia 8 rano, my śpimy, zaklejone twarze, dzwoni do mnie telefon, ja odbieram, a tam pani mówi: dzień dobry, czy mogę poprosić o połączenie z działem finansowym Syfon Studio? Ja patrzę na Ulkę, ona na mnie i gdybym ja wtedy wpadł na ten pomysł, żeby zrobić już łącze i zrobić ten, niestety nie wpadłem na to, jakoś tam się wytłumaczyłem. W każdym razie my zakładając studio mieliśmy jakieś wyobrażenia, po co my to robimy. Później zakładając firmę, tak, to znaczy my chcieliśmy się uniezależnić od rodziców, wyjść sobie z domu. Chcieliśmy też postawić taką flagę, że my jesteśmy w tym państwie już profesjonalistów, a nie tylko studentów. Też podkreślamy, jakie wtedy były czasy, to było ile? 4 lata temu i wtedy ten sposób 5 lat temu publikacji, który teraz jest taki powszechny, jeszcze nie był taki powszechny, jeszcze nie wszyscy mieli konto na Twitterze i Facebooku i Behance'ie i wszędzie, więc Tak, to może trudniej też, było się może też powiem, że po ujawnić. prostu u nas na studiach nie każdy miał komputer w domu, co wydaje się dzisiaj po prostu dziwne i nie każdy miał Adobe'a, a już dostępu do fontów i w ogóle wiedzy o tym, z czego możemy korzystać, tak, no była dosyć dużo niższa. W każdym razie zakładając studio, a następnie, może wam pokażę, bo nasza praca wygląda czasami tak, to znaczy, tak jak powiedzieliśmy, my zajęliśmy się tą robotą, dlatego że chcieliśmy mieć z tego jakąś przyjemność i do tej pory czasami boimy się współpracować z innymi ludźmi, robić jakiś outsourcing, dlatego że czasami wyglądają w studio tak i po prostu możemy być brani za osoby niepoważne, ale to właśnie o to chodzi, to znaczy w momencie, wydaje nam się, że to, co chcemy też tutaj pokazać na tle innych prelegentów, to, że można robić ten biznes, ale nie stracić tego, co mieliście wcześniej, znaczy my cały czas staramy się być takimi dzieciakami, które się tym bawią. I oczywiście wychodząc do klienta musimy się ubrać w te ładne ubrania i garnitur, jednak no, projektowanie wymaga chyba takiego trochę luzu dziecięcego od nas. Tak, zakładając firmę, dlaczego założyliśmy firmę, bo też wielu naszych znajomych do tej pory nie założyło firmy i jakoś sobie z tym radzi. No, my założyliśmy firmę z bardzo prozaicznego, prostego powodu, chcieliśmy wynająć lokal. Znaleźliśmy takie ogłoszenia na stronie ZGN-u, czyli takiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Tam, żeby wynająć lokal, ten, który chcieliśmy, powiedziano nam, że musimy założyć firmę. Nie myśleliśmy nad tym długo, to znaczy już wcześniej były takie plany, ale to było coś, co nas popchnęło. Oczywiście nie mieliśmy jakichś złudzeń, że płacąc ZUS na starość będziemy mieli emeryturę jak mój wujek w Luksemburgu, który ma podobno bardzo dużą i nie mieliśmy takich złudzeń, tak? Też zobaczyliśmy, że za założenie firmy, to znaczy kończąc studia, nie wiem czy o tym wiecie, kończy wam się też ubezpieczenie lekarskie, więc jeżeli przez 2 lata, bodajże 2-3 miesiące nie zgłosicie się sami do ubezpieczenia lekarskiego, to później, żeby się do niego zgłosić sami, będziecie musieli płacić zaległe składki. Nie do końca rozumiemy te przepisy, jednak widzieliśmy, że jest wiele rzeczy, które nas pcha w kierunku tej firmy. I ta firma gdzieś tam powstała. Tak, to miało być tło założenia firmy.
Może w tym momencie warto powiedzieć, że oprócz tego, że zależało nam na tym lokalu, to jeszcze warto powiedzieć, że to są lokale wynajmowane od miasta, więc są po bardzo no, korzystnych stawkach. Ogólnie więc mamy jeśli studio w szukacie, centrum Warszawy i komu nie mówimy, ile płacimy za czynsz, to robi wielkie oczy i i się trochę łapie za jesteśmy głowę, dumni, że... więc warto to wyszukać i zastanowić się nad tym. Ale to, co jeszcze popchnęło nas do założenia firmy, to oczywiście mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o dotacje i o pożyczki i wszelkiego rodzaju finansowania na sam początek, do czego bardzo gorąco namawiamy, korzystajcie z tego. My próbowaliśmy raz złożyć papiery o dotację i tu też nauczyć się na naszym błędzie. Nasz wniosek został odrzucony ze względów formalnych, dlatego To że... ja może opowiem. tak. Tam było tak, że trzeba było dostarczyć ileś dokumentów, każdy miał swój numer 12, 11, od jedynki tam wzwyż i był dokument 12A, 12B. Jeżeli podpadasz pod 12A, wypełniasz 12A. Jeżeli drugi, to drugi. My wypełniliśmy ten, co należało. Niestety nie dołączyliśmy blankietu pustego, niewypełnionego tego drugiego dokumentu i za to Z tego zostało powodu nam... zostaliśmy odrzuceni, więc też słuchajcie pani, która będzie opowiadać po nas o tej stronie formalnej, bo trzeba być strasznie, strasznie dokładnym. Tak, i firma wystartowała. Tak, to miał być taki starter jak na boiskach, jak na stadionach. Jeszcze chciałam a propos finansowania na sam początek podkreślić, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć jakieś pieniądze na początku, więc jeżeli macie oszczędności bogatego wujka, nie wiem, możliwości pożyczki albo coś, zainwestujcie w to na samym początku, bo w naszym przypadku zaczynaliśmy od zera i tak naprawdę to, z czym się najbardziej męczyliśmy przez ten cały czas, to z takim prowizorycznym podejściem do, nie wiem, do robienia zdjęć, do stawiania strony, do Tak, to gromadzenia sprzętu. To chyba jest o tyle ważne, że na przykład później będę mówił o dokumentacji swojej pracy, ale my takiego w miarę półprofesjonalnego studia fotograficznego, które pozwala nam dokumentować to, co zrobiliśmy, dorobiliśmy się dopiero pół roku temu. Stronę stawialiśmy po prostu w nieskończoność, właściwie ona cały czas nie jest taka super, hiper skończona. Też jest tak, że jak już wejdziecie w tą pracę codzienną, to często zaczyna wam brakować czasu na te rzeczy, które powinno się zrobić na początku i mieć je z głowy. To myślę, że jest też duży plus, bo inaczej będziecie musieli łączyć ileś spraw, jakby w ciągu jednego tygodnia spadną na was sprawy z bardzo różnych dziedzin, tak? Znaczy z jednej strony prowadzenie firmy, z drugiej strony obsługa klientów, z trzeciej jakieś swoje projekty, czy też swoje właśnie dokumentacja prac. Róbcie to jakoś etapami, dlatego że później coś z tego będzie zrobione nie tak, jak należy. Tak, ale to może przejdziemy do prowadzenia firmy. Ula jest w tym lepsza, dlatego że ja papiery mam kłopoty z nimi. Nikt nie jest w tym dobry, ale ktoś musiał się zająć, więc ktoś musiał. No. Start. Mamy firmę. Z samym zakładaniem nie było tak źle, bo dużo rzeczy jest już bardzo uproszczonych. Wiele rzeczy da się załatwić elektronicznie. Są podpisy elektroniczne, PUAP, jest mnóstwo różnych ułatwień, więc samego ganiania z papierami nie było aż tak dużo. Z tym myślę, że sobie poradzicie bez problemu. Ale w momencie, kiedy te papiery zaczęły się gromadzić i rosnąć w studio, to wtedy zorientowaliśmy się, że jednak warto mieć segregator porządkujący to wszystko i zacząć to segregować i układać i systematyzować. Tak, to może powiem takie bardzo, bardzo konkretne rzeczy, które na początek trzeba pomyśleć, zainwestować i po prostu zrobić to i mieć to z głowy. Jeżeli zakładacie firmę, ona generuje sterty papieru, do których trzeba mieć w miarę taki swobodny dostęp, to znaczy nawet do papierów, które mają parę lat, lepiej mieć jakiś dostęp, więc jeżeli zaczniecie je rzucać tak na stół, no to potem macie kłopot. Także inwestować w segregator, przygotować jakąś szufladę na to, wiedzieć, znaleźć jakiś system, według którego to sobie organizujecie. Też bardzo ważne jest to, żeby ogarnąć jakiś program fakturujący, czyli wystawiający te takie firmowe rachunki. Żeby zainwestować w księgowego, który za was, wy jesteście w stanie sobie poradzić z wyliczeniem podatków i tak dalej, ale jeżeli ktoś zajmuje się tym zawodowo, to czasem ta inwestycja jest korzystniejsza w momencie, kiedy ktoś za was robi tę robotę, a wy w tym czasie projektujecie. Tak, no oczywiście, jeżeli ktoś
ktoś bardzo chce, może się zajmować stroną księgową, my chcieliśmy to odrzucić jak najbardziej na bok, więc znaleźliśmy księgowego, który gdzieś tam jest kolegą znajomego i dzięki temu mieliśmy ten jakby ten bonus, że wiele takich wątpliwości, które mieliśmy, on rozstrzygał, no i były to rozstrzygnięcia jakby z pozycji kogoś, kto się na tym zna, a nie wybieraliśmy tego po omacku i myślę, że przez to zaoszczędziliśmy również bardzo dużo czasu. To są straszne banały, że trzeba mieć w szufladę i księgowego, ale to, co chcę wam powiedzieć, żebyście nas dobrze zrozumieli, to, że często orientujecie się, że najcenniejsze, co macie w studio, to jest wasz czas i sposób, w jaki go zorganizujecie, jak rozdysponujecie, jak rozorganizujecie pracę, komuś podzlecicie coś, to jest właściwie klucz do tego, żeby czasem mieć czas wyjść z psem i wyspać się zwyczajnie, a przy tym zrobić coś fajnego. Tak, to może wam powiemy, co się dzieje, kiedy już jesteście firmą. Kiedy jesteśmy firmą, to oczywiście figurujemy we wszystkich bazach danych poświęconych firmom, to znaczy z jednej strony jest to in plus, to znaczy klienci mają do was łatwiejszy dostęp, albo też mogą zweryfikować, czy jesteście poważną właśnie firmą, tak, znaczy czy naprawdę jesteście tym, jak się przedstawiacie. Widzą waszą historię, widzą, że istniejecie od któregoś tam roku, to jest coś To naprawdę się przydaje. wiarygodnego. Ale druga sprawa, podajecie tam gdzieś swój mail, jeżeli tylko możecie, to go nie umieszczajcie, dlatego że przychodzi masa spamu. To taki, oczywiście to jest spam nie dlatego, że podaliście gdzieś ten mail, tylko ten mail po prostu jest dostępny ogólnie, więc firmy z tego korzystają, robią bazy danych z waszymi numerami telefonu, z waszym mailem i potem do was dzwonią, męczą, chcą wam coś sprzedać. Naprawdę mieliśmy takie dziwne oferty, kurczę, od jakiegoś fińskiego Niesamowite. bingo. Fińskie bingo, tak. tak. Naprawdę bardzo różne sprawy. Też to, co się zmienia, to to, że klienci po założeniu firmy, kiedy zdecydowaliśmy też, aby być VAT-owcem, czyli rozliczać się na zasadach podatku VAT, o czym myślę, że też opowie pani, która będzie po nas mówiła, zobaczyliśmy, że klienci na nas też dużo łaskawiej patrzą, bo sami są VAT-owcami, więc robienie interesów między nami jest o tyle ułatwione, że oni mogą sobie odliczyć ten podatek VAT, zatrudniając nas jako wykonawców projektu. To należy do zalet. To nie jest tak, że instytucje kultury, nie wiem, nie nawiążą współpracy z niewatowcem. Oczywiście nasi koledzy radzą sobie z sukcesami, ale czasami może się tak zdarzyć, że to będzie jedno z kryteriów, że im po prostu łatwiej się rozliczyć i z watowcem chętniej będą współpracować niż... Tak, i to też, to od razu mogę powiedzieć, że w tym momencie ta polityka instytucji publicznych się trochę łagodzi, ale do niedawna było tak, że te wszystkie zapytania ofertowe czy też przetargi, to znaczy w nich mogły brać udział albo dużo chętniej do takich zapytań, w takich zapytaniach uwzględniono firmy i VAT-owców, to znaczy nasi znajomi dużo mniej od nas otrzymywali od instytucji publicznych zapytania o robienie jakiegoś dużego projektu, tylko dlatego, że nie byli firmą, to znaczy tu nie chodziło o jakość wykonania, o ich portfolio, tylko to też jest jeden z plusów posiadania firmy. Dzisiaj to się trochę łagodzi, bo teraz też wczoraj nawet nasz kolega dostał zapytanie z Muzeum Stalowej Woli. Okej, no w sensie to się zmienia, aczkolwiek firma jest postrzegana bardziej profesjonalnie, bardziej rzetelnie i zachęcamy od tej strony, jeżeli chcecie w tą stronę iść, pracować dla instytucji publicznych czy dla dużych firm, no to firma jest wyborem, myślę, dla was. Przy VAT-ie jeszcze warto powiedzieć, kiedy on się opłaca, bo zgłaszacie się do niego dobrowolnie, dopóki nie macie tam chyba 150 000 rocznie w roku podatkowym przychodów, to nie macie takiego obowiązku, żeby się rejestrować jako VAT, ale on się opłaca w momencie, kiedy macie bardzo duże koszty i w naszej branży albo w naszym przypadku to jest to tyle zasadne, że przynajmniej na samym początku, ale też do dzisiaj właściwie cały czas wydajemy kupę kasy na wydruki, na papiery, na licencje, na fonty. To wszystko jesteśmy w stanie wrzucić w te koszty i wychodzić bardziej na plus, będąc VAT-owcem, więc to też warto rozważyć. VAT. To był VAT. Nie wrył się. Tak, wiecie co, to znaczy tę stronę taką techniczną obsługi firmy, to chętnie też z wami omówimy jakby po wykładzie, tutaj gdzieś będziemy sobie siedzieć i możemy, jeżeli macie konkretne pytania, no to albo czy na końcu, czy później, znaczy, bo tych zawiłości z tym, jak się rozliczamy, w jaki sposób wystawiamy faktury, jest bardzo dużo, ale tu chcieliśmy wam tylko tak to zasygnalizować, ale wydaje nam się, że też chyba największą zaletą posiadania firmy jest to, że mając firmę wchodzicie w pewien taki
w pewną taką sferę Rolę. właśnie profesjonalizacji. I to nawet nie chodzi o to, że wy się stajecie profesjonalistą, ale w oczach klienta stajecie się nim i możecie się posługiwać bardzo dużą ilością słów kluczy. To są słowa klucze, jeżeli chcecie pracować, ale również zwyczajnie mieć czas dla siebie. Ja pamiętam, jak byłem freelancerem, jeszcze studentem, pracowałem dla klientów, to zdarzało mi się odbierać telefony o 2:00 w nocy, czy na jutro zrobisz coś, czy możesz zrezygnować ze swoich wykładów i zrobić mi szybko coś. Ponieważ lubimy ludzi, to trudno było jakoś sensownie powiedzieć, że nie za bardzo możemy. Powiedzmy sobie szczerze, byliśmy zdesperowanymi studentami, którzy chcieli pojechać na wakacje, ale w tym momencie jest tak, że staramy się szanować ten czas wolny, który mamy i firma bardzo to ułatwia. Wiecie, pewnie znacie jakieś takie stwierdzenia, jak ja sobie tutaj wypisałem, mamy spotkanie biznesowe. Do niedawna to było traktowane jak niezłe bucostwo, mówienie w ten sposób, ale dzisiaj bardzo ułatwia życie. To znaczy nikt nie wie, o co chodzi, co to jest spotkanie biznesowe i dlaczego to jest biznesowe. Kiedy się skończy? Kiedy się skończy, ale mówicie w ten sposób i macie po prostu spokój. Jakieś takie stwierdzenia jak polityka firmy, zasady współpracy. Klient, któremu w ten sposób siebie będzie prezentować, także do was podejdzie w sposób rzetelny i wydaje mi się, że też to jest ważne, że firma i bycie firmą i dostrzeżenie tych możliwości, wykorzystywania tych właśnie zwrotów i pozwala też nie wejść w taką relację z klientem, która będzie dla was niekorzystna, znaczy, że stajecie się kolegami, bardzo nam się podoba ten projekt, jest fajnie, a na końcu mówi, no tak, ale tak, skoro bardzo ci się podobał, to dlaczego ja mam ci tyle zapłacić, tak? Znaczy, wydaje mi się, że to są te słowa, które powinniście znać i używać, żeby jednak mieć jakąś higienę pracy, mieć to wszystko ustawione, a Mieć już... odpowiednią taką czystą relację z klientami, to te słowa pomagają w tym. Moje ulubione wyrażenie wytrych to jest, że studio jest zamknięte po 18 i że nikogo nie ma w studio. Tak, Oczywiście to po prostu pomaga zwyczajnie w zarządzaniu projektami. Jeśli z czymś nie zdążyliście, to musicie po tej 18 mieć czas, żeby coś nadrobić. Jeżeli klient o tym wie, że wy siedzicie przed komputerem, to do 12 czy tam do 2 w nocy będzie prosił, żeby a może pani jeszcze dosłać JPEG-a, Wiecie, a jeszcze... mieliśmy kiedyś taki przypadek, że mieliśmy 2 klientów, którzy jeden bardzo późno, był aktywny bardzo późno w nocy, czyli potrafił do nas zadzwonić o 2 w nocy, bo my wysłaliśmy akurat projekt, zobaczył, że jest na mailu o tej porze. No i też drugiego klienta, który od 8 rano działał, to była jakaś duża instytucja, no i wyspać się przez te 6 godzin było trudno po prostu. Także korzystajcie z tego, co się nauczycie w jakichś nawet filmach, co mówi biznesmen, jak przychodzi na spotkanie. Też może bardzo ważna rzecz, to mieliśmy doświadczenie takie właściwie parę miesięcy temu. Przyszedł do nas klient, który chciał, żebyśmy zrobili mu identyfikację i zaczęliśmy o tym rozmawiać. To był na tyle fajny projekt, że w tą rozmowę weszliśmy bardzo głęboko, to było bardzo zajaraliśmy się tym po prostu i gadamy, mija godzina, mija półtorej i w pewnym momencie patrzymy, że nasz klient patrzy na zegarek a my tutaj, wiecie, fajną rozmowę prowadzimy, tak? Bardzo ważne jest i to jest, myślę, że przejaw takiego superprofesjonalizmu, jeżeli my sobie teraz ustaliliśmy, że każde spotkanie, które organizujemy, musi się skończyć w godzinie, dlatego że jeżeli zostajecie dłużej, to znaczy, że macie kupę wolnego czasu, więc znaczy, że nie macie roboty, znaczy, że nie... Że na ich projekt też możecie poświęcić kupę czasu i możecie siedzieć nad nim w nieskończoność. Tak, także pilnujcie siebie i nie jarajcie się za bardzo. Lepiej się jarać już jak wrócicie do domu, tak. I jeszcze chciałam dodać, że w zaletach tego całego języka, który na początku nam się wydawał taki bucowski, co dużo gadać, to pomaga też we współpracy, kiedy koledzy was proszą o coś zwyczajnie, że mógłbyś mi podrzucić logo i jakoś się tam odwdzięczę, pójdziemy na piwo, czy tam... Tak, to znaczy też, tu może podam przykład twojego kolegi Mieszka, który do nas przyszedł, jest właścicielem studia nagraniowego. Mieliśmy mu zrobić identyfikację, zrobiliśmy ją, ale cały projekt poprowadziliśmy w ten sposób, że w zasadzie spotykając się, oczywiście było dosyć luźno, ale staraliśmy się mówić takim językiem, żeby on rozumiał, że my do tego podchodzimy poważnie, traktujemy twoje logo poważnie, mimo że jesteś przyjacielem, ale to też ty nas traktuj poważnie. To też wam ułatwi wiele takich niefajnych sytuacji, kiedy kolega się obrazi, albo kolega, zrobiliście mu logo, on mówi, nie, jednak mi się nie podoba, nie biorę go, tak, a wy się narobiliście. On też czuje, że to ma swoją wagę wtedy, że Tak. Znaczy, wykonaliście jakiś wysiłek dla niego, tak. Jesteście profesjonalistami, to się zachowujcie jak profesjonaliści w momencie, kiedy się zajmujecie pracą. Po pracy możecie się z nim spotkać i nie wiem, upić, czy pójść, kurczę, do teatru. Tak. Wiecie co, teraz wam powiemy, jak się
robi projekty, tak? To znaczy jak przeprowadzić taki proces projektowy. Oczywiście to jest, może nie jest najlepsza z możliwości, ale wydaje mi się, że wiele studiów w pewien sposób podchodzi do projektu tak, że jest jakieś A, jakieś B i jakieś Z na końcu. Pewnie wszyscy wiecie, że zaczyna się od czegoś, co się nazywa briefem, ale to nie musi być oczywiście dokument. Chodzi o to, że ktoś wam musi powiedzieć, co macie zrobić. My tutaj zawsze zalecamy dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, żeby ten brief, żeby początek relacji budować na spotkaniu. To znaczy jest coś takiego, że jeżeli z klientem przybijecie tą piątkę, to raz możecie wyczuć, kim on jest, jaką ma pasję do tego projektu, zyskujecie wiele informacji, których przez internet nie dostaniecie. To się może sprawdzać nawet w takim głupim przypadku przy wycenianiu projektu. Jeżeli widzicie, że to jest mała fundacja, ale po prostu strasznie chcą coś fajnego zrobić, cholernie im na tym zależy, to inaczej wycenicie projekt w takim momencie, kiedy to widzicie osobiście, niż kiedy mailem przesyłacie wasz standardowy cennik. To może powiem, że jak dziewczyny do nas przyszły, to tak nam przedstawiły zaproszenie na dzisiaj, że nie mogliśmy odmówić. Także są ludzie z darem przekonywania. Druga rzecz, którą też pewnie nie każdy wie, ale my zawsze zanim podpiszemy umowę, zanim zaczniemy robić, robimy research klienta. To też wydaje się oczywiste, ale jednak zdarza się tak, że klient nie jest warty tego, żeby z nim współpracować. Ja z doświadczenia wiem, że to się zdarza, że klient potrafi was oszukać, albo że w ogóle robi taką, no, ma słaby gust, albo po prostu jest osobą, z którą nie chcecie pracować. Mi się zdarzyło, jeszcze będąc też studentem, robić identyfikację takiego małego festiwalu filmowego w Płocku. Zrobiłem ją, to był człowiek, którego znałem, więc wydawało mi się, że wszystko będzie ok. Festiwal się skończył i ja nie dostałem pieniędzy. I do tej pory się o nie staram, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj zabrakło właśnie tych słów profesjonalnych i profesjonalnej relacji, podpisania umowy, wtedy jeszcze byliście znajomymi, więc tak, w każdym razie takie rzeczy się się zdarzają nawet w dużych realizacjach, dlatego warto sprawdzić, z kim macie do czynienia, w jaki sposób pracujecie z nim i tak dalej. Więc na samym początku wyciągajcie jak najwięcej informacji od klienta, nawet jeżeli klient nie wie, co to jest brief, nie wie, jak go przygotować, to spotkajcie się z nim, zadawajcie pytania, notujcie, a potem obowiązkowo podsumujcie wszystko w mailu i jeszcze raz poproście o potwierdzenie, że zgodnie z naszą rozmową wymaga pan tego, oczekuje pan tego i tego. To jest chyba bardzo ważne, co powiedziałeś, że jeżeli macie relację z klientem, to potem oczywiście następuje proces wyceniania, określania harmonogramu, zakresu pracy, jakieś budżetowanie tego wszystkiego, ale to, co jest mega ważne, to żeby te rzeczy, na które się umawiacie, mieć to napisane w mailu, mieć to napisane, podsumować to, tak? To znaczy, że jeżeli na dalszym etapie tego projektu coś będzie szło nie po waszej myśli, zawsze możecie wrócić do maila. Do czego odwołać. Nawet jeżeli załatwiacie wszystko przez telefon, to podsumowujcie i proście o akceptację, żeby potem móc nawiązywać. Taki system akceptu w ogóle w projekcie jest bardzo po prostu higieniczny, to znaczy nie wracamy już do czegoś, co jest zrobione, bo zdarza się klientom grzebać, a może wrócimy do czegoś. To jest bardzo niefajne i też myślę, że mocno takie demotywujące, że już coś zrobiliśmy, wracamy, to jest niefajne. Inną taką rzeczą, to też jest chyba ważne, że często projektanci, szczególnie młodzi, pytają o wynagrodzenie ile ja dostanę za ten projekt, tak? Ale zapominają o tym, że ten projekt też potem trzeba wyprodukować i często robiąc sam projekt, nie wiemy, na co możemy sobie pozwolić, a więc zawsze też starajcie się wyciągnąć, o ile to jest możliwe, bo czasami nie jest możliwe, budżet całego projektu, to znaczy robicie album i macie na niego 30 000, czy macie na niego 60 000, tak? Czy wybierzecie papier bardzo jakiś przaśny offset, czy coś super fajnego. Jakby już na tym etapie wydaje mi się, żeby samo projektowanie szło na kilku płaszczyznach, tak? Znaczy projektowanie samej grafiki, ale też technologii wykonania. Wydaje mi się, że musicie to wiedzieć na początku, więc wyciągajcie, to się przydaje i wtedy w ten sposób powstają najlepsze projekty w tym kraju, to znaczy kiedy projektant od początku wie, na czym stoi. Okej. Co dalej? Projekty wstępne, mówiłeś na samym początku, kiedy umawiacie się, że podejmujecie współpracę, zakomunikujcie wasze warunki współpracy. Jeżeli macie jakiś konkretny swój system, macie ileś projektów wstępnych, które proponujecie, macie wycenę tych projektów wstępnych, macie swój harmonogram, że w tym i tym czasie możecie coś zrealizować,
Mówcie o tym na samym początku, żeby w momencie, kiedy nawiązujecie współpracę, też klient czuł się zobowiązany przestrzegać jakichś zasad. Tutaj to może przejdziemy od razu. Chodzi o to, żeby starać się, znaczy to jest idealne, nie zawsze to się udaje, ale jeżeli rozmawiacie o projekcie ze swoim klientem, to żeby jedna osoba komunikowała wam decyzję waszego klienta i też jedna osoba była tym ostatecznym decydentem, znaczy jeżeli ona powie, że jest akcept, to jest akcept. Jeżeli my mieliśmy taką no, wątpliwą przyjemność współpracy z jakimś instytutem, w którym jakby te zasady podziału władzy były bardzo dziwne, była pani od marketingu, był dyrektor, była rada programowa, był jakiś zarząd główny i projekt się strasznie rozchodził. My staraliśmy się pilnować tego, jak mogliśmy, ale to, co dyrektor zarządził, rada programowa podważała, a my robiliśmy 2 razy robotę i bardzo trzeba było pilnować tego, Czasami żeby... nie komunikowali się nawet między sobą, tylko wysyłali wszystkie maile do nas. Pilnujcie tego, żeby korespondować z jedną osobą, która komunikuje wam decyzje całej grupy. I wręcz, jeżeli dostaniecie maila od innej osoby, to na niego nie odpisywać, bądź zwracać uwagę, że jakby... Czekamy na potwierdzenie od pani odpowiedzialnej. Tak. To jest bardzo ważne, bo po prostu możecie wpaść w jakiś wielki chaos, szczególnie małe studia, które nie mają do obsługi 10 osób, które jakoś mogą z tym walczyć z tymi mailami. Do nas, jeżeli nagle zaczyna pisać 10 osób, to często wychodzi, że odpisywanie na same maile jest jakby cały dzień życia wyjęty, a często te maile nic nie dają, bo tak samo jeżeli pokazujecie projekty wstępne, to owszem, może to być tak, że tak jak tutaj siedzimy, przed całą firmą możecie je pokazać, ale jednak potem decyzję o tym, który projekt wstępny został zaakceptowany, starajcie się, żeby to komunikowała wam jedna osoba, bo jeżeli zapytacie, jest 5 osób i zapytacie, co myślicie o naszych projektach, to ludzie są ambitni i zawsze coś wymyślą, znaczy... Czują się zobowiązani, żeby coś powiedzieć, nawet jeżeli może nie do końca tak myślą, to chcą się wykazać i mówią coś i potem to jest brane serio i trudno wypracować jakiś kompromis. I często to jest tak, że jedna osoba powie bardzo fajny, taki czarny, ten taki czarno-biały, a druga powie, a ja to bardziej lubię kolorowy. No i wy wychodzicie z takiego spotkania po prostu nie wiedząc nic. Dlatego dobrze pokazać projekty, wyjść, niech oni się zastanowią, ale potem muszą wystosować jedną linię dalszej współpracy. Jedną decyzję i wtedy nam też jest łatwiej obronić projekt. Jeżeli widzimy się osobiście na takim spotkaniu, to jesteśmy w stanie odpowiedzieć, że skoro tutaj państwo macie takie zastrzeżenia, to zrobiliśmy to z takiego i takiego powodu. Możemy coś uzasadnić nasze wybory. To jeszcze może powiem tak szybko, pewnie też wiele z tych rzeczy wiecie. My robimy na ogół tak, że oczywiście są bardzo różne, specyficzne projekty, ale taki standard mamy, znaczy zachowujemy się przy współpracy z klientem takim, że przedstawiamy projekty wstępne, które nie są darmowe. Jakiś czas temu STGU walczyło bardzo o to, żeby starać się jakby przekonać klientów, że wasza praca, to znaczy nawet to, co potem nie zostanie zaakceptowane albo nie pójdzie do dalszej realizacji, to jest też wasz czas i za to wam się należy kasa. Też pamiętajcie, że na pewnym etapie trzeba podpisać umowę. Jest taki standard cały czas pokutujący od lat chyba 90. czy jeszcze wcześniej, że umowę podpisuje się na samym końcu, co jest jakimś absurdem. Umowę trzeba podpisać. My to robimy tak, że najpierw są projekty wstępne, po których zrealizowaniu wystawiamy fakturę za ich przygotowanie, czyli tutaj nie przekazujemy żadnych praw autorskich do tego projektu. Po prostu klient płaci za to, że mógł sobie zobaczyć i chowamy. Umowę podpisujemy w momencie, kiedy on się decyduje na którąś z wersji, czy na jakieś rozwiązanie. Wtedy staramy się jak najszybciej tą umowę podpisać. I pamiętajcie też o takiej ważnej rzeczy, że ta umowa, znaczy jeżeli sobie wcześniej przygotujecie jakieś wzory umów, z których jesteście zadowoleni, które wasze prawa jakoś tam chronią, to fajnie i jeżeli to robicie na początku, potem macie z głowy myślenie o tym za każdym razem, jak klient do was przychodzi. To znaczy często jest tak, że klient przychodzi z własną umową, to jeżeli macie swój wzór, możecie przyrównać, zobaczyć, ok, mniej więcej te same zapisy, zgadzamy się. Uważajcie, bo instytucje publiczne, my mamy dużo do czynienia z takimi instytucjami i one często zawierają w umowach, szczególnie na temat identyfikacji, zapis o przekazaniu nie tylko praw majątkowych, autorskich, ale również praw zależnych, czyli do opracowania projektu. To znaczy, że oddajecie projekt nie tylko w tej wersji, w której wy go oddaliście klientowi, ale klient może z nim sobie potem zrobić w zasadzie wszystko.
Oprócz tego, że nie może tego jakoś tam chyba podpisać nie twoim nazwiskiem, ale może go przerabiać. My często nie godzimy się na to, na te opracowania. Zwracacie na to uwagę, kiedy to ma sens, kiedy przypilnować Tak, mamy tego wrażenie, że po zapisu. prostu prawnicy instytucji publicznych chcą wziąć maks, ile się da z współpracy z projektantem i tutaj brońcie swoich praw, bo macie jakieś prawa i niekoniecznie musicie się zgodzić na wszystko, tak? A też ta świadomość waszych praw też, to nie jest tak, że nagle klient na was popatrzy i pomyśli, że jesteście bucami. Wręcz często spotykamy się z takim podejściem, że to jest profesjonalne załatwienie sprawy. I przy umowie jeszcze warto pamiętać, że im projekt jest większy, tym więcej w tej umowie zapisujcie i zawierajcie. Nawet terminy, jeśli to jest konieczne. Nawet jeżeli wasza praca zależy od momentu, od tego, że klient dostarcza wam pewne materiały, to też zapisujcie w umowie, że w okresie, nie wiem, tygodnia od dostarczenia materiałów zobowiązujecie się wykonać coś tam, żeby też nie wkopać się w sytuację, kiedy macie termin, materiał dostajecie noc wcześniej i wywiążcie się z tego w tym momencie. Zapisujcie jak najwięcej etapy współpracy, kiedy zamykacie kolejne projekty, wszystkie możliwe szczegóły, co wykonujecie, wypisujcie, żeby przy okazji, nie wiem, dodatkowych korekt, dodatkowych poprawek też móc wymagać jakiegoś wynagrodzenia, jeśli to był większy nakład waszej pracy. I też pamiętajcie, że jeżeli określicie zakres prac, to każda dodatkowa praca, znaczy wyceniajcie ją, mówcie, że to tyle kosztuje, tak? Znaczy często jest tak, że grafik ma zrobić, nie wiem, album ze zdjęciami i dostaje zdjęcia, te zdjęcia są fatalnej jakości. I wtedy możecie powiedzieć, wiecie co, panie klient, te zdjęcia są słabe, my możemy je obrobić tak, żeby one były, wyrównać je poziomami, tak? Ale to kosztuje, tak? I wtedy musicie jakby jasno i klarownie to komunikować, no bo klient na ogół nie chce płacić więcej. On myśli, że to jest magia, że wrzuca do was coś i to z tego wychodzi coś fajnego. Musi wiedzieć, jaki jest zakres waszych prac i że jak się zmęczycie bardziej niż tego wymagał projekt, no to zrobicie więcej niż, to on musi o tym wiedzieć, że zrobiliście więcej, tak? No bo inaczej tracicie swój czas i tracicie okazję do zarabiania, tak. Klientowi zależy, żeby mieć coś fajnego, ale no, wam bardziej zależy, żeby to było dopracowane w każdym szczególe, więc warto o wszystkim informować i wszystko komunikować, co zamierzacie zrobić i z jakiego powodu i wtedy klient jest w stanie zrozumieć, czemu to ma kosztować To więcej. w ogóle jest klient, to miał być klient, tak? Bo klient ciągle coś gada i ciągle coś chce. Mieliśmy też opowiadać od takiej strony samej projektowej, jak wygląda prowadzenie projektu, ale wydaje mi się, że musimy trochę przyspieszyć i też bardzo ważne w prowadzeniu firmy, prowadzeniu w ogóle studia projektowego jest to, że projekt nie kończy się na tym, to znaczy oklaski zbiera się nie wtedy, kiedy dostaniecie pieniądze, czy oddacie projekt do produkcji i jest poza wami. Zawsze podkreślamy to, że koniec projektu jest wtedy, kiedy raz, skatalogujecie go, to znaczy wrzucicie go sobie gdzieś na dysk i wiecie, posegregujecie, ustawicie, co jest gdzie, w razie gdyby kiedyś była potrzeba wrócenia do tego projektu, ale dwa, udokumentujecie ten projekt, to znaczy dokumentacja projektu jest też elementem projektu. To nie jest tak, że dokumentację zrobimy sobie kiedyś później, bo często bywa tak, że jeżeli jesteście dobrymi projektantami i przychodzą do nas następni klienci, że nigdy na to nie ma czasu. Jeżeli nie poświęcicie tego czasu zaraz po skończeniu projektu, to być może nigdy nie będziecie mieli okazji spokojnie podejść sobie do zarchiwizowania tych prac i wrzucenia ich do portfolio, bądź nie. Też pamiętajcie, że a propos portfolio, że chyba żadne studia projektowe albo bardzo rzadko pokazują wszystkie swoje realizacje. Bardzo ważne, szczególnie dla studentów, którzy kończą akademię, którzy kończą szkoły projektowe, jest to, żebyście nie wpadli w pewną kolejnę, bo to jest strasznie to jest nagminne. To znaczy, że dzisiaj macie kupę trends list, kupę rzeczy, które po prostu świecą w oczy i mamią, jakie jesteśmy fajne. I często studenci zaraz po skończeniu akademii z jakiejś szkoły wpadają w jakiś nurt, teraz robię tak. Ale warto się zastanowić nad pracami, które wrzucacie do portfolio, do portfolio, dlatego że to, co tam wrzucicie, to być może potem przez całe życie będziecie musieli tak robić, bo klienci będą wymagali takich rzeczy, które macie w portfolio. Oni widzą, co wy zrobiliście i chcą podobne. Więc znam sam takich projektantów, którzy zrobili ten błąd, że zrobili coś, co wtedy im się wydawało fajne, dzisiaj już im się nie wydaje, ale przez 5 lat robią to samo, bo wpadli w taki cuk, tak? To znaczy każdy klient kolejny oczekuje od nich tego, a oni mówią, że już nie lubią wykreślać wektorów albo nie lubią czegoś tam.
Zrobili jedną stronę internetową, ale nigdy się nie chcieli tym zajmować, bardzo ich jarał druk, no ale robią strony internetowe i są źli na to. Także pamiętajcie o tym, bo to też, czy można wpaść. Ja mam rodziców też grafików i kiedyś w latach 90. Moja mama jest ilustratorką, ale zobaczyła, że duże pieniądze są w ilustrowaniu podręczników szkolnych. Wtedy było jedno wydawnictwo, monopolista w SIP i zaczęła te książki ilustrować, ale nie to, o czym marzyła, tak, że książki dla dzieci, tylko takie techniczne ilustracje do podręczników. I jakby przez to zupełnie straciła związek z taką ilustracją, nie wiem, artystyczną, tak? I myślę, że do dzisiaj ma o to do siebie pretensje, znaczy, że wpadła w coś, co dawało jej na początku bardzo fajne pieniądze, no ale robi to do dzisiaj, a dzisiaj ma już tego dosyć. Zrobiła, nie wiem, chyba 10 000 ilustracji, mam wrażenie. I wiecie, można w coś takiego wpaść i cały czas to jest jakieś tam zagrożenie, przed którym się brońcie. Może jeszcze do archiwizacji dodam, że oczywiście możliwie zachowujcie wszystkie projekty na dyskach zewnętrznych i miejcie co. To jest archiwizacja, ale może niekoniecznie informujcie klienta, że u nas tu wszystko jest, proszę się nie martwić. Przy zakończeniu projektu przełóżcie projekty na wszystkich możliwych formatach, na wszystkie możliwe nośniki, wyposażcie klienta w to wszystko, spotkajcie się najlepiej, podajcie rękę, nie wiem, w lampkę wina wypijcie czy coś, żeby on wiedział, że to jest zamknięty projekt i żeby potem nie ciągnęło się kolejnymi tygodniami, a czy jeszcze mógłby pan mi dosłać, tak, zamykajcie my projekty. wierzymy w pewną analogowość w ogóle współpracy z klientem, także staramy się zrobić tak, że oddanie projektu zawsze wiąże się z tym takim shake hands i przekazaniem jakiejś materialnej rzeczy jemu. Tu nie chodzi o to, że on na tym CD będzie to w ogóle używał. Oczywiście też wysyłamy mu to mailem i tak dalej, ale to jednak jest jakaś taka formuła, że tutaj jest koniec, od tego momentu czegoś już nie robimy. Wydaje mi się, że to jest też pozytywne na przyszłość, znaczy jeżeli w ten sposób potraktujecie klienta, on bardziej chętnie do was wróci, tak? Znaczy, że on was trochę poznał, już jesteście trochę na innym poziomie, wasza relacja jest. Okej, ale Sukces. tak, dziewczyny nam bardzo zadały takie pytanie, żebyśmy opowiedzieli, jakie są w ogóle, jakie osiągnięcia, znaczy co nam przyniosło to posiadanie firmy. Mi się wydaje, że oprócz tego, że oczywiście zarabiamy pieniądze i zarabiamy pieniądze na czymś, co lubimy, to takim największym osiągnięciem, ale właściwie takim ideą, która do nas dotarła, to jest to, że jest słowo sukces. To jest tak, że w naszej historii jakoś tam zawsze ten sukces, no, chcieliśmy osiągnąć sukces, każdy chce, tak? I będąc na akademii, sukcesem było dla nas oddanie projektu profesorowi, on mówił super, to był dla nas sukces. Skończyliśmy akademię i sukcesem nagle stało się... Trudno było to zmierzyć, więc sukcesem często było to, że ktoś wygrywał konkursy, ktoś wygrywał, wiecie, z wygrywaniem jest ten kłopot, że ktoś wygrywa, to ktoś nie wygrywa, więc jeżeli macie paczkę znajomych, grupę przyjaciół, to często wychodzi jakoś tak dziwnie i głupio i mam wrażenie, że wiele osób z naszego pokolenia jakoś miało za złe, albo wiecie, często w podpisach pod konkursem jest tak, że ktoś wygrał, a ktoś tam napisał, a ja bym zrobił lepszy, wiesz, i tam wychodziło wiele niefajnych rzeczy w trakcie konkursów. Mojemu koledze Łukaszowi Rajskiemu, jak wygrał AMS, na dole napisano, że jest Żydem i w ogóle niezwiązane z projektem, tak? I no wiecie, a on się tym przejął, no naprawdę wrażliwy chłopak. I tak, to do czego doszliśmy, i to jest chyba największym osiągnięciem naszej firmy i naszego biznesu, jest to, że dzisiaj serio wiemy, co to jest sukces i chętnie wam się tym z wami podzielimy. Wydaje nam się, to nie jest prawda obiektywna, to jest prawda bardzo subiektywna, że sukces jest wtedy dla projektanta, kiedy jest w stanie przeprowadzić cały projekt od początku do końca tak, jak on sobie to założył. Mamy pewne zasady współpracy z klientem, pewne zasady, pomysły na projektowanie procesu projektowego i jeżeli udaje nam się jakiś projekt od początku do końca przeciągnąć tak, jak my tego chcemy, jesteśmy w stanie argumentacją przekonać do projektu, jesteśmy w stanie wywalczyć wynagrodzenie, umowę i tak dalej. To jest największy sukces dzisiaj, który naprawdę ma wymierną taką, naprawdę się z tego cieszymy. Mieliśmy kilka takich projektów i powiem wam szczerze, że najfajniej jest, bardzo fajny jest taki moment, mieliśmy taki projekt jeden, nie wiem, czy zdążę go pokazać, bo już nas gonią, to miało być już pożegnanie, ale to jeszcze chwilkę powiem, tylko że mieliśmy taki jeden projekt, który przyszło do nas, Muzeum Historyczne. My byliśmy trochę sceptyczni do współpracy, chcieli, żebyśmy zrobili coś
i przedstawiliśmy projekty wstępne, one się spotkały z taką chłodną oceną, ale umówiliśmy się na spotkanie, opisaliśmy je, skąd to się wzięło i dlaczego tak, bo to nie było rasowo-historyczne, to nie było brązowe, jakiś taki font rozmazany, najlepiej przetarty, grunge'owy, tylko potraktowaliśmy to zupełnie inaczej, powiedzieliśmy, my chcemy robić po swojemu to. Jakoś się udało ten projekt przeprowadzić, skończyć i na końcu na jakimś takim, to była też wystawa przy okazji tego, podsłuchaliśmy, jak nasza klientka, która była najbardziej sceptyczna do tego projektu, opowiada naszymi słowami, tymi, które jej przedstawiliśmy, komuś innemu, obcemu w ogóle ten projekt. To był naprawdę super sukces i trochę się nawet wzruszyliśmy chyba. Podałeś taki ładny przykład, żeby tego klienta przeprowadzać przez projekt, jak przez takie zoo, że tu są, proszę bardzo, żyrafy, tu są hipopotamy, a na końcu dostaniesz lody, tak? Że jakby przeprowadzacie go i na końcu będzie coś fajnego i on potem tak... dzwony na koniec, tak? Tak. Na tyle jest zadowolony z tej współpracy, że potem kolejnego kogoś przeciągnie przez to samo zoo i też będzie pokazywał i tłumaczył, co gdzie się znajduje. Tak. To jest nasz największy sukces. A jeśli przy tym mamy jeszcze oprócz wynagrodzenia czas na to, żeby zjeść fajny obiad albo, nie wiem, Tak, pójść z psem na spacer, to już W jest zapowiedziach było, że powiemy, jak pozostać designerem i nie stracić tuszy. Jak widzicie, cały czas jakby jest Trzymamy słuszna, więc życzę wam tego samego, to znaczy nie to, żebyście byli grubasami, tylko żebyście mieli satysfakcję z tej pracy. Firma naprawdę w tym może pomóc, szczególnie w przypadku, kiedy trochę tak jak my, nie jesteście super asertywnymi ludźmi, którzy potrafią wszystko wydzielić i po prostu klienta postawić do pionu i ty stój tam, a ja pokazuję projekt. My tak nie umieliśmy, my lubimy ludzi i to, że staliśmy się firmą, pomogło nam tą taką barierę bardzo zdrową zbudować. Znaczy, wydaje mi się, że to też można określić mianem profesjonalizmu. Oczywiście pewnie są różne pomysły na to, ale szczególnie małe studia, gdzie jest was dwoje, troje, jedna osoba, to jest bardzo przydatne. Od tej strony takiej, nie wiem, psychologicznej, jakoś tak. Wydaje nam się, że to jest wtedy czyste, łatwe i też wtedy możecie sobie pozwolić na to, żeby mieć jakieś życie poza pracą. To znaczy, jeżeli macie firmę, to jak wychodzicie z miejsca, gdzie ta firma, umówmy się, że mamy studio i mówimy o nim firma. Wychodzicie, już jesteście poza firmą, poza pracą i wtedy też łatwiej się przestawić umysłem. Co często jest bardzo trudne w przypadku, kiedy na przykład pracujecie w miejscu, gdzie mieszkacie. Warto mieć jakieś takie, nawet sobie podzielić to mieszkanie. Tam pracuję, a tu już nie. I nie myślę o pracy i telefon zostałem tam. I to są takie rzeczy, które oczywiście są malutkie i być może brzmią infantylnie, ale mam nadzieję, że to, że my tutaj pogadaliśmy 45 minut, to wam zaoszczędzi powiedzmy 2 tygodnie w przyszłości. To był cel. Mam nadzieję, że chociaż trochę się wam przydaliśmy. Amen. Bardzo szybko mówię. Dzięki wielkie.